9 na 10 osób w IT czuje tremę przed wystąpieniem publicznym. I taki prezenter w najgorszym wydaniu po prostu mówi ciągle o tym, jakim jest świetnym ekspertem w IT albo jakim jest zajebistym programistą i ciągle mówi komunikaty ja. Im wyższa ekspozycja społeczna, czyli im bardziej wychodzimy do ludzi, nie tylko do zespołu, ale na przykład na scenę, tym bardziej się stresujemy. Ale warto w pierwszej kolejności pomyśleć o publiczności, czyli do kogo to jest i w czym ja mogę tej drugiej osobie pomóc. To jest też bardzo ważna część prezentacji, o której niestety wiele osób zapomina. Trening czyni mistrza, więc im szybciej zaczniemy występować publicznie, tym szybciej zacznie nam to dobrze wychodzić. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Dzisiaj mamy dla Was wywiad na temat, który przeraża wiele osób, które stają się liderami. Na temat, który nie jest łatwy, ale nasz gość pozwoli złapać byka za rogi. Paweł, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Tak, moim gościem jest Anna Prończuk-Omiotek, czyli Ania Pro. Ania jest trenerem wystąpień publicznych, zajmuje się tym już od wielu lat, jest ekspertką od webinarów, jest konsultantką do spraw marketingu oraz biznesu. Jest osobą, która rozpoczynała Akademię InfoShare'a, z którą kiedyś różnie współpracowałem i czasem nawet dalej zdarza mi się współpracować w Lublinie, więc cały rynek lubliński, jeżeli myśli sobie o branży IT, to myślę, że Ania jest pierwszą osobą, która przychodzi do głowy, bo ona już organizowała tam eventy, wydarzenia, spotkania, szkolenia, warsztaty, bootcampy i tak dalej. Też pracowała dla takich marek jak Allegro, Bilenium, właśnie wspomniany już InfoShare Akademii, Urząd Miasta Lublina, prowadziła wystąpienia na TEDxa, również szkoliła ludzi do wystąpień publicznych i wielu ludzi przeszkoliła w tym temacie. Dlatego wypytałem ją, w jaki sposób przygotować się do wystąpień publicznych, jak te wystąpienia robić, ponieważ wystąpieniami publicznymi jest tak samo jak wystąpienie na konferencji, ale również wystąpienie przed własnym zespołem, czy szefem, może radą nadzorczą. To są wszystko umiejętności, które jako liderzy musimy nabyć i musimy się ich uczyć, musimy ćwiczyć. I jak to robić, to już powie Wam dokładnie Ania za kilka chwil. Zapowiada się świetnie, a zatem posłuchajmy wywiadu. Cześć Ania, miło Cześć, Cię Paweł. widzieć u nas w podcaście. Słuchaj, jak myślę sobie o wystąpieniach publicznych, to jesteś zdecydowanie pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy, no bo jednak już tych samych wystąpień narobiła się całą masę i też szkoliłaś z tego. Także o tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, zwłaszcza, że oglądają i słuchają nas tak świeżo upieczeni liderzy lub dopiero przyszli, którzy dopiero się zastanawiają, że może tym liderem warto zostać. No i co się z mojego doświadczenia, a z Twojego jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda, no ale nieodzownie to się wiąże z tym, że no, trzeba występować publicznie, trzeba się pokazać, trzeba wyjść, jak nie na szersze wody, na jakieś konferencje, no to jednak na scenę taką wewnętrzną, firmową. I zacznijmy może od tego, co jest takimi największymi problemami, zwłaszcza w branży IT. Jasne. W ogóle to chciałabym, żebyśmy w zasadzie skupili się na branży IT, no bo ja o wystąpieniach publicznych mogę rozmawiać godzinami i tak jak rozmawialiśmy przed naszym oficjalnym rozpoczęciem dzisiejszej rozmowy, w zasadzie mogłabym poprowadzić z marszu 8-godzinne szkolenie na ten temat, ale nie o to chodzi. Więc skupmy się rzeczywiście na wystąpieniach publicznych w branży IT i żeby to zrobić, może podajmy sobie jakieś przykłady takich wystąpień publicznych. Powiedziałeś bardzo fajnie o tym, że to są nie tylko wystąpienia na scenie, ale też wystąpienia w zespole, bo w zasadzie jeżeli chcemy przekonać kogoś do naszego pomysłu, na przykład nasz zespół, siedzimy sobie na spotkaniu skramowym, chcemy przekonać nasz zespół do czegoś, no to te kompetencje związane z umiejętnościami publicznymi też w tym momencie się przydają. Z drugiej strony, jeżeli chcemy na przykład przekonać z kolei szefa albo klienta do czegoś, to też techniki perswazji, przekonywania ludzi, czy też odpowiedniego, ciekawego mówienia też się w tym momencie przydadzą. No i też takie sytuacje, które w życiu programistów też czasem się zdarzają, to rozmowy rekrutacyjne i to też jest wystąpienie publiczne, tylko że dwuosobowe, maksymalnie trzyosobowe. I w zasadzie takim największym problemem w wystąpieniach publicznych w branży IT jest przede wszystkim to, że 9 na 10 osób w IT czuje tremę przed wystąpieniami publicznymi. I to nie jest taka sobie liczba, którą tam wymyśliłam, tylko zbadałam to. Jak byłam prelegentem na konferencji for Developers, to zrobiłam wśród uczestników, tam było na mojej prezentacji ponad chyba 250 osób, zrobiłam ankietę. Pytanie było proste. Czy czujesz tremę przed wystąpieniami publicznymi? I około 92% zaznaczyło tak, czuję tremę przed wystąpieniami publicznymi. Co ciekawe, jak zadałam drugie pytanie, tak jakby trochę pogłębiające ten temat, które brzmiało, czy czujesz tremę przed wystąpieniami publicznymi na żywo na scenie,
to tam było prawie 97%, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co możemy przez to rozumieć? Im wyższa ekspozycja społeczna, czyli im bardziej wychodzimy do ludzi, nie tylko do zespołu, ale na przykład na scenę, tym bardziej się stresujemy. I to dotyczy ciebie, mnie, wszystkich innych, tak jak mówisz, przyszłych liderów. Przy czym niezwykle ważne jest to, żeby poznać techniki radzenia sobie, czy to z tremą, czy z budowaniem ciekawych prezentacji, po to, żeby ta trema, czy ten stres przed wystąpieniami nas po prostu nie blokował. Ale okej, dobra, mowa o problemach w wystąpieniach publicznych, no to jeden to ta trema, tak? Czyli 9 na 10 osób z IT czuje tremę przed wystąpieniami publicznymi. 2, brakuje też wiedzy o dobrej konstrukcji prezentacji. I mam tutaj na myśli nie tylko to, że powinien być wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale też jest cała masa innych rodzajów konstrukcji prezentacji. Ja znam co najmniej 6, a pewnie jakby się zagłębić w temat, to może byłoby jeszcze więcej. Ale generalnie chodzi o to, żeby ta prezentacja była skonstruowana w ciekawy sposób, żeby z jednej strony zapadła w pamięć słuchaczowi, ale z drugiej strony też miała po prostu logiczną całość. A my w branży IT lubimy logikę i coś musi wynikać z czegoś, więc tutaj z pewnością taka wiedza o tym, jak skonstruować logiczną prezentację, ale też ciekawą prezentację będzie bardzo pomocna. Tutaj też od razu myślę, że odeślę do materiału dodatkowego. Ja zrobiłam taki wywiad ze Sławkiem Sobótką, właśnie skupiony na temat konstrukcji prezentacji. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, ponad godzinę ze Sławkiem o tym rozmawialiśmy, więc jak widzicie, temat szeroki. Trzeci problem może być też taki związany z brakiem umiejętności przekazywania wiedzy. Mam na myśli to, że czasami my w branży IT posługujemy się takim specyficznym słownictwem i stosujemy różnego rodzaju skróty myślowe, które na przykład dla pewnej grupy odbiorców, tak zwanego biznesu, mogą być na przykład niezrozumiałe, ale czasami nawet między zespołami używamy takich słów, które nie są zrozumiałe dla drugiej strony, albo na konferencjach programistycznych używamy takiego słownictwa, które nam się wydaje oczywiste, dla odbiorcy nie jest oczywiste, przez to odbiorca nie rozumie dużych fragmentów prezentacji albo na przykład z całej prezentacji nie wyniesie nic, bo nie skupił się w istotnym momencie. Więc tutaj się przydaje z jednej strony taka umiejętność przekazywania wiedzy osobom dorosłym, czyli no wiadomo, dzieci uczymy inaczej niż dorosłych, dlatego dowiedziałam, że osobom dorosłym, ale też pilnowanie się i dbanie o to, żeby ta prezentacja była odpowiednio przygotowana i pozbawiona skrótów myślowych, bo jeżeli jest ich zbyt wiele, to po prostu rozmywają nam przekaz i powoduje to, że jest przekaz nieczytelny. Ja też widzę, że w IT no to mamy tak, że no jednak my jesteśmy zamknięci. Tak jest duża większość introwertyków, która po prostu jeszcze jak ma wyjść do ludzi, no to no lepiej umrzeć niż właśnie wyjść do ludzi, a już zrobić to jakkolwiek świadomie, no to jest naprawdę duże wyzwanie. No i powiedz mi, jeżeli na przykład właśnie jest ten taki lęk, ta obawa, ta trema i ten strach przed występami publicznymi, no to dlaczego warto? Dlaczego taki dobry programista, który po prostu robi swoje, ma w ogóle się zająć takim no przyziemnym tematem jak wystąpienia publiczne, czyli czymś totalnie nie z jego bajki? Ja myślę, że warto. To znaczy tak, każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, czy nie warto. Według mnie warto po pierwsze, bo jeżeli nauczymy się przekazywać wiedzę, nauczymy się występować publicznie, to będziemy w stanie w łatwiejszy sposób przekazać pomysły do zespołu czy do biznesu, też będziemy w stanie łatwiej przekonywać zespół do swoich pomysłów. To po pierwsze, więc powoduje to po prostu podniesienie efektywności w pracy. Po drugie, jeżeli ktoś decyduje się na wystąpienia publiczne na scenie, na konferencjach, no to efektywnie dzielimy się wiedzą na konferencjach, czyli jak już pójdziemy występować do ludzi, będziemy wiedzieli, jak to się robi dobrze, no to te wystąpienia nie będą jakimś blamażem, tylko będą nam szły dobrze, tak? To będzie dobra inwestycja czasu. A poza tym też takie właśnie wystąpienia publiczne na konferencjach budują markę eksperta i lidera w IT. Co więcej, to nie są tylko puste słowa, że tam budujemy markę eksperta, wiem, że nie wszyscy za tym przepadają, ale generalnie chodzi o to, że też w wielu firmach podwyżka lub awans uzależniona jest od tego, czy dana osoba, dany programista, dany lider reprezentuje firmę na konferencjach IT. Wiem, bo mój mąż, twój też kolega, znajomy, takie miał właśnie warunki, jeżeli chodzi o kolejny etap w rozwoju swoim i kolejny etap związany z podwyżką. Tak? Musiał udowodnić, że występuje na konferencjach IT. Miał łatwo, bo występował często, ale dla niektórych z jego zespołu był to bloker. I na przykład utknęli na pewnych widełkach, no bo się nie pojawiali na konferencjach. To się zgadzam z tobą, bo jeszcze mogę dać tutaj swój przykład, przez to, że ja też na konferencjach występuję od lat. Dokładnie. Tak żeśmy się przecież poznali już kupę lat temu. Na Developers chyba też, tak? Była piękna pogoda, tyle pamiętam. Tak, to już naprawdę, jak żeśmy się znali to dawno temu, ale właśnie przez to budowanie marki eksperta, swojego wizerunku, swojej marki osobistej, no to tutaj podlinkuję odcinek, gdzie mówiliśmy o rekrutacji, ponieważ mi się to pięknie przełożyło na rekrutację. No kiedy u nas na przykład średnio rekrutacja trwa miesiąc, tak mniej więcej, przejść przez cały proces,
Ja przez to, że w jakiś tam sposób występowałem publicznie, dałem się poznać, dałem się polubić i mówiłem o tematach, które ludzi interesowały, to rekrutację do swojego zespołu zamykałem na przykład w tydzień, Super. bo ludzie po prostu już mnie tam widzieli, wiedzieli kim jestem, wiedzieli o czym mówię, ich to kręciło, więc jakby to było, kiedy otworzyły się drzwi do mojego zespołu, było to po prostu idę, No właśnie, tak? więc tak jak słusznie powiedziałeś, tak trochę znika pewna bariera między ludźmi. Skoro ty na przykład właśnie jako prelegent wyszedłeś na scenę, podzieliłeś się wiedzą, no to w sumie nie znasz każdego z twoich słuchaczy, z każdego na przykład z tych 100 osób, które cię słuchają, ale oni już mają trochę wrażenie, jakby znali cię bardziej. To samo w przypadku wystąpień online, to samo w przypadku nagrywania podcastów czy odcinków na YouTube, to publiczność ma już takie wrażenie, że nas trochę zna. Mnie potrafią ludzie zaczepiać, w ogóle też a propos konferencji programistycznych, chyba akurat na For Developers jakaś osoba mnie zaczepiła, rozmawialiśmy sobie tam, wiadomo, tam jakoś w kółeczku, zupełnie obce osoby i w pewnym momencie właśnie jakiś chłopak do mnie mówi, a tak w ogóle to cię kojarzę, bo masz ten kanał na YouTubie i coś tam do mnie zagaduje o ten kanał, wiesz, człowieka nie znam, ale było to niezwykle miłe, że ktoś już mnie rozpoznaje, mimo że ja jego jeszcze nie znałam, więc naprawdę warto, myślę, przekonać się do wystąpień publicznych. Dokładnie tak, kanał Ani oczywiście Lajki i podlinkujemy suby. w notatkach do tego odcinka. Zapraszam zdecydowanie, bo warto. Powiedziałaś właśnie o tych prezentacjach, takich różnicach, nie? Czyli mamy z jednej strony prezentację na żywo, właśnie konferencję, czy może zejdźmy zdecydowanie niżej, czyli po prostu rozmowy w zespole, czy rozmowa o podwyżce. Myślę, że to jest taki bardzo ciekawy temat, no bo to jednak my do przyszłych liderów, więc siłą rzeczy będą musieli się sprzedać jakoś dobrze, zaprezentować, dlaczego to właśnie oni mieliby tymi liderami zostać. I jak to się ma takie przygotowanie do wystąpienia przy takiej właśnie małym wystąpieniu na żywo, a w wersji online? Czy to są w ogóle jakieś różnice, czy to tak naprawdę nie ma zdecydowanie znaczenia? są różnice, no bo ten format online w zasadzie zrobił nam się najbardziej popularny w pandemii, chociaż firmy IT już wcześniej pracowały zdalnie. Natomiast jeżeli chodzi o różnice w tym formacie, no to przede wszystkim to, że wychodzimy na scenę, często jest trochę bardziej stresujące niż wystąpienie online. No bo jednak wychodzimy przed ludzi, ludzie na nas patrzą, jesteśmy w centrum uwagi. Tak jak mówię, ta wysoka ekspozycja społeczna, kiedy to my jesteśmy na świeczniku, potrafi naprawdę podnieść ciśnienie. Więc tutaj zdecydowanie warto mocno potrenować sobie to wystąpienie, przetrenować je w taki sposób, żeby go nie zapomnieć, albo po prostu, jeżeli występujemy na żywo ze slajdami, korzystać z notatek prezentera. To jest taka prosta rzecz, ale jesteśmy w stanie szybko wrócić do wątku. Fakt, że jeszcze w przypadku branży IT częstym sposobem na prezentację jest kodowanie na żywo, live coding, natomiast pójdę na jakąś konferencję IT, to widzę, że to bardzo często to nie wychodzi, nie jestem w stanie podać jakichś procentów, no ale bardzo, bardzo często live coding nie wychodzi, więc o wiele lepiej na przykład przygotować sobie wcześniej gotową aplikację, a później przejść przez nią krok po kroku i pokazać, w jaki sposób została zbudowana. Czyli żeby nie kodować na żywo w stresie, kiedy ludzie na nas patrzą, w ogóle pot z czoła leci na klawiaturę, tylko żeby rzeczywiście przygotować to wcześniej na spokojnie w domu, a potem przedstawić swojemu gronu słuchaczy. Przechodząc do wystąpień online, ja mam wrażenie, ale to jest może moje osobiste zdanie wyłącznie, ale ja mam wrażenie, że one są łatwiejsze. Przede wszystkim nagrywamy czy transmitujemy ze środowiska, które znamy. Ja transmituję z mojego biura, więc jest mi o wiele łatwiej. Znam to miejsce, wiem, gdzie mogę położyć książki, wodę, znam to miejsce, czuję się bezpiecznie, a to jest niezwykle ważne też w trakcie prezentacji. Po drugie, nie łapiemy kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, niezależnie czy jest ich 500 czy 50, to nie musimy wodzić wzrokiem po uczestnikach, tylko patrzymy tutaj w oko kamery. Dla jednych to oko kamery też jest stresujące, ale na przykład dla mnie ono jest mniej stresujące niż patrzenie na setki osób. Oczywiście to patrzenie do kamery też będzie wiązało się z pewnym stresem, ale są pewne triki i metody i zaraz od razu podam 2, które pomagają sobie poradzić z tym stresem przed patrzeniem do kamery. Przede wszystkim po pierwsze warto jest patrzeć w oko kamery, ale ewentualnie jeżeli nas bardzo to stresuje, to możemy sobie obok postawić jakieś zdjęcie, na przykład zdjęcie ulubionego zwierzaka, kota, psa, męża, żonę czy jakiegoś innego członka rodziny i nie patrzeć prosto w oko kamery, ale tuż obok. Jeżeli stresuje nas sam tak jakby sprzęt, no to popatrzmy tuż obok na jakąś znajomą twarz, która jest dla nas miła i nie będzie nas tak stresowało, że mówimy do tego zdjęcia na przykład. Druga rzecz to samo zdjęcie można umieścić na ekranie swojego monitora. Metoda mojego męża, tak? Nie drukował mojego zdjęcia, tylko wyświetlał sobie na przykład, akurat dzięki Bogu to było moje zdjęcie, wyświetlał sobie akurat na monitorze. I jeszcze jedna rzecz, że warto też w trakcie przygotowywania się do wystąpienia, w sumie to i offline, i online, ale warto w pierwszej kolejności pomyśleć o publiczności, czyli do kogo to jest i w czym ja mogę tej drugiej osobie pomóc.
i mówiąc do kamery, czy też mówiąc do publiczności, po prostu mieć w głowie to, że nawet jeżeli pomogę jednej osobie na sali spośród tych 10, 20 czy setek, to zrobię to tak, żeby to było dla tej osoby wartościowe. Więc takie myślenie o grupie docelowej i o tym, w jaki sposób mogę jej pomóc, jaką wiedzę mogę jej przekazać, czym mogę się podzielić, też jest takie trochę zdejmujące presję i pozwala nam też dzięki temu płynniej mówić. Super, a jak już przyjdzie do tego, żeby wejść na żywo na scenę lub po prostu na spotkanie zespołowe, czy na przykład spotkać się z innymi zespołami i sprzedać swój dobry pomysł, no to co można takiego dobrego zrobić, żeby nie wejść jak człowiek na ścięcie? No tak, przede wszystkim niezależnie od tego, czy to jest wystąpienie zespołowe, czy wystąpienie na scenie, to warto się wcześniej przygotować, czyli przygotować na przykład listę argumentów w przypadku wystąpienia zespołowego lub listę tematów, które chcę przedstawić. Z tym też może się mocno wiązać, w zasadzie wiąże się mocno struktura wystąpienia, bo mamy na przykład taką podstawową strukturę, to jest struktura diamentu, gdzie początek tej prezentacji to jest około 15% naszej wypowiedzi, środek naszej prezentacji to jest 75% wypowiedzi i koniec, i teraz coś mi się nie sumuje, koniec chyba też powinien być 15%. Wyświetlimy grafikę później, pokażemy dokładnie, jaki jest rozkład procentowy. W każdym razie chodzi o to, żeby na początku każda wypowiedź zawierała wstęp, niezależnie od tego, czy to jest do zespołu, czy na konferencji, niech tam będzie jakiś wstęp, czyli mówię o tym, o czym opowiem, jaki jest temat, jaka jest wartość dla słuchaczy i co się z tego dowiedzą, co się nauczą, albo do czego chcę ich przekonać, o czym w ogóle będę mówić na tym spotkaniu zespołowym. Więc od tego zaczynam, od wstępu. Nie idę od razu z buta, z marszu, że to w ogóle mój pomysł jest najlepszy i słuchajcie mnie, tylko mówimy o tym, jaka będzie wartość dla słuchacza. Potem rzeczywiście te 75% to jest już sama wypowiedź, czyli w zasadzie powiedz to, co masz powiedzieć, przedstaw argumenty. Te argumenty mogą być na przykład przedstawione w formie pytań i odpowiedzi, czyli zadaję sobie pytanie albo stawiam pytanie retoryczne i sama na nie odpowiadam. Może też być skonstruowane w postaci pulsu. Tutaj też wyświetlimy taki slajd. Jest taki model na konstrukcję prezentacji autorstwa Nancy Duarte. To jest pani, która współpracuje z firmami z listy Fortune 500 w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej. I ta konstrukcja pulsu mówi o tym, że powinniśmy najpierw powiedzieć o tym, jak jest, potem jak może być. Nawet w zespole, jeżeli chcemy kogoś do czegoś przekonać, to warto byłoby, żebyśmy właśnie przeplatali takie informacje. Najpierw jak jest, potem jak może być, czyli jak jest, co jest źle, co jest nie tak, jak może być, jeżeli to naprawimy. I znów, co jest błędem, co jest nie tak, jak może być, kiedy to naprawimy. I tak na przemian stosujemy taką konstrukcję pulsu, aż do finału, kiedy opisujemy już w dłuższy sposób tą nową normę, nowe możliwości. Tych rodzajów konstrukcji prezentacji jest cała masa. Tak jeszcze kończąc tą strukturę diamentu, w każdej prezentacji w zasadzie ważne jest to, żeby też podać wnioski na koniec. Dopiero przypomniałam sobie slajd, widzę, że totalnie pomyliłam procenty. 5% to wstęp, 75% to środek, a 20% to zakończenie. Czyli żeby sobie podsumować to, co powiedzieliśmy, i to jest też bardzo ważna część prezentacji, o której niestety wiele osób zapomina. Ponieważ wiele osób w momencie, kiedy kończy swoją argumentację, ucina i czeka na jakąś reakcję. A jeżeli nie podamy jakiegoś, że tak powiem, call to action, jeżeli nie podamy jakichś wniosków, a potem jakiegoś wezwania do działania, to ludzie trochę nie wiedzą, co mają z tą wiedzą zrobić. Dlatego po tej całej prezentacji powinniśmy przez 20% czasu przeznaczyć ten czas na podanie wniosków, podanie jakichś takich kluczowych myśli, żeby jeszcze raz podsumować, o czym mówiliśmy, żeby też uwydatnić takie najważniejsze argumenty, w przypadku na przykład spotkania zespołowego, żeby uwydatnić najważniejsze argumenty. To samo na rozmowie rekrutacyjnej, jeżeli mamy jakąś dłuższą wypowiedź o tym, co nas na przykład najbardziej pasjonuje, czy mamy doświadczenie, co robiliśmy do tej pory, to też jakieś 3 krótkie wnioski na koniec też przydadzą się rekruterowi, bo wtedy zapisze sobie w kajeciku najważniejsze rzeczy, które my chcemy, żeby on zapamiętał. Tak, więc w każdym wypadku, w przypadku każdego wystąpienia te wnioski są potrzebne. Powiedziałaś o przygotowaniu się i też o robieniu właśnie notatek przy prezentacji online. Tutaj od razu mi się tak naszło, bo niektórzy mogą pomyśleć, żeby sobie na przykład swoje wystąpienie napisać albo się go nauczyć na pamięć. Co kto lubi? O tym sądzisz? Powiem tak, albo tak jak każdy dobry ekonomista odpowiem, to zależy. Nie jestem po ekonomii, więc tak mi się nasuwa. Natomiast mam taki love and hate relationship z uczeniem się wystąpień na pamięć. Z jednej strony jest to wygodne, ponieważ uczymy się tego na pamięć, jeżeli rzeczywiście wykujemy to na blachę, to nikt nas nie zagnie, nie zatniemy się i mówimy longiem. Natomiast wiele osób mówi wtedy w sposób mechaniczny, czyli w zasadzie nie ma tam pauz, nie ma tam żadnych pytań, tylko lecimy sobie ciągiem, a nawet jak pytanie jest, to nie ma jakiejś przerwy od pytania do kolejnego zdania i słuchacz nie ma możliwości, żeby się w ogóle zastanowić nad tym pytaniem, a co dopiero, żeby zrozumieć całość prezentacji.
Więc tak jak mówię, mam trochę takie mieszane uczucia w związku z takim uczeniem się tej prezentacji na pamięć. Ja na przykład lubię się uczyć prezentacji na pamięć. Jestem taką osobą, która często uczy się pewnych fragmentów prezentacji na pamięć, ale raczej nie całej prezentacji. Czyli tak jakby uczę się tych fragmentów na pamięć, które chcę, żeby wybrzmiały dokładnie tak, jak chcę je powiedzieć. Na przykład teraz w zeszłym tygodniu występowałam na konferencji I Love Marketing i tam były takie momenty, które z jednej strony wiedziałam, że mocno przykuły uwagę słuchaczy, z drugiej strony wiedziałam, że jeżeli nie nauczę się tego na pamięć, to popłynę czasowo, a tam było tylko 18 minut na prezentację, więc nie mogłam sobie pozwolić na rozjazd czasowy. Dlatego myślę, że warto tutaj dobrać taką metodę, która dla mnie, dla ciebie jest najlepsza, tak? Taka, która będzie nam najlepiej służyła. Jeżeli ktoś lubi uczyć się prezentacji na pamięć, daje mu to bezpieczeństwo, to okej, ale pilnujmy, żeby te prezentacje nie brzmiały sztucznie i mechanicznie. A jeżeli ktoś nie lubi pisać sobie całych scenariuszy prezentacji, szczegółowo nie lubi tego opisywać, to myślę, że taki dobry konspekt, czyli kilka punktów najważniejszych w naszej prezentacji i następnie rozwinięcie takich głównych myśli, które chcę przekazać, taki dobry konspekt też zrobi robotę. I znam wielu programistów, wiele osób z IT, które właśnie tak robią prezentacje. Czyli nie uczą się na pamięć, tylko robią sobie taki bardzo szczegółowy konspekt, maksymalnie strona A4 i na tej podstawie właśnie konstruują swoje wystąpienie. Także odpowiedź brzmi trochę coachersko, dostosuj najlepszą do siebie metodę, bądź zwycięzcą i wybierz tą metodę, która ci najbardziej odpowiada. No i super, a porozmawiajmy chwilę o błędach, no bo jednak zrobiłaś tych szkoleń, szkoliłaś wiele ludzi z wystąpień Nazbierałoby się publicznych, kilka zwłaszcza tysięcy, w sumie jak sobie tak kiedyś pomyślałam, że to już w sumie tak do 7 tysięcy to by już dobiło. Dlatego myślę, że to pytanie będzie adekwatne. Te 7 tysięcy osób, no to jest wielka próbka badawcza, więc powiedz mi, jakie najczęstsze błędy widzisz? Na pewno taki monotonny, jednostajny głos, czyli tak, że ktoś mówi tak zupełnie bez emocji, bez wyrazu, tylko tak leci zdanie po zdaniu, zdanie po zdaniu, zero w tym emocji, ale też zero w tym takiej próby zaangażowania słuchaczy. Czyli ten monotonny, jednostajny głos to jest jeden taki błąd, który słyszę, że się często pojawia. Z drugiej strony często też pojawia się taki błąd, że co chwilę ktoś mówi i i przeciąga. Wiesz, to są takie dźwięki, które z mówcy ściągają stres. Jeżeli mówca mówi co chwilę, to albo nie nauczył się prezentacji, albo się bardzo stresuje i to widać. Natomiast jeżeli się bardzo dobrze nauczymy tej prezentacji, jeżeli się przygotujemy, to da się wyeliminować. Oczywiście jest wiele osób, które notorycznie będą mówiły i same nie zwrócą na to uwagi, dlatego dobrze jest po każdym wystąpieniu pytać o feedback. Pytać o feedback publiczności, zadawać pytanie, co ci się podobało, co ci się nie podobało, co było fajne, co było niefajne i wtedy publiczność na pewno szybko wyłapie, co było nie tak, czy ewentualnie to nam się pojawia, bo my jako mówcy często nie zwracamy uwagi, jak często to robimy. Z drugiej strony też z tym wiąże się brak pauz, bo dużo osób nie lubi ciszy, zwłaszcza właśnie prezenterzy. W momencie, kiedy słyszą, że nie ma żadnego pytania i jest cisza na sali, to bywa to dla nas jako występujących niekomfortowe. Wydaje nam się, że to oznacza, że może ludzie coś nie zrozumieli albo może im się nie podoba, a często po prostu ta pauza jest potrzebna. Potrzebna jest dla mnie jako dla mówcy, żeby wziąć głębszy oddech, ale potrzebna też jest dla słuchacza, żeby zatrybił, o czym ja przed chwilą powiedziałem czy powiedziałam. Też te pauzy warto też stosować w odpowiednim momencie i często widzę, że ludzie albo nie wiedzą, gdzie stosować te pauzy, albo jakoś tak przypadkowo biorą te pauzy, robią te wdechy przypadkowo. Natomiast niezwykle ważne jest to, żeby też pauzy stosować po pytaniach. I tutaj posłużę się takim bardzo fajnym nagraniem, bodajże jest to wystąpienie z konferencji na Stanfordzie, podlinkujemy oczywiście też tutaj materiał, które mówi o tym, że w wystąpieniach, podczas których chcemy kogoś przekonać do czegoś, powinniśmy stosować pauzy, i przede wszystkim pytania i pauzy po tych pytaniach, tak? Czyli najpierw zadajemy jakieś pytanie, a potem stosujemy pauzę. Czyli na przykład zadajemy pytanie, co jest problemem w wystąpieniach w branży IT? No, problemem jest to, że... Czyli dajemy też czas do namysłu naszemu słuchaczowi. I a propos jeszcze właśnie naszych słuchaczy, myślę, że jeszcze o jednym problemie warto wspomnieć, to taki brak umiejętności przykuwania uwagi słuchaczy. Czyli taki prezenter w najgorszym wydaniu po prostu mówi ciągle o tym, jakim jest świetnym ekspertem w IT albo jakim jest zajebistym programistą i ciągle mówi komunikaty ja. No tak naprawdę publiczność nie ma ochoty słuchać o nim, tylko publiczność chce słuchać o sobie, co ja dla siebie wyciągnę, albo czego ja się nauczę, jakie nowe kompetencje się nauczę, albo jaki nowy program mi pokażesz, albo jaki nowy framework dzięki tobie poznam bliżej. Tutaj niezwykle ważne jest to, żeby podczas konstruowania prezentacji, z jednej strony podczas już startu przygotowania do prezentacji, myśleć o grupie odbiorców i tak ją konstruować, żeby ta prezentacja była ciekawa dla odbiorcy, ale też w trakcie samego wystąpienia mieć taką umiejętność przykuwania uwagi słuchaczy poprzez
wcześniej wspomniane pytania retoryczne, ale też poprzez na przykład różnego rodzaju zagadki, ćwiczenia. Niektórzy na prezentacjach w IT widziałam, że stosują Kahoota, co też tak można zrobić taki mini quiz. To już może nie tyle, co na takich wystąpieniach zespołowych, ale myślę, że na takich większych konferencjach to zawsze przykuwa uwagę. Można też przykuwać uwagę słuchaczy poprzez odpowiednie slajdy. I slajdy w zasadzie są dodatkiem do merytoryki, powinny wzmacniać przekaz merytoryczny, nie mogą być celem samym w sobie, ale odpowiednio skonstruowane slajdy, na przykład z dużą ilością jakichś memów, śmiesznych grafik, w branży IT naprawdę dobrze się sprawdzają. Więc warto tutaj właśnie też pomyśleć, podsumowując, warto tutaj pomyśleć o umiejętności przykuwania uwagi słuchaczy, bo dzięki temu rzeczywiście prezentacje chociażby na konferencjach IT są lepiej zapamiętywane, lepiej oceniane, ale w zespole też na pewno zespół doceni to, że wchodzimy w dialog, że rozmawiamy z drugą stroną poprzez prezentację, a nie jest to monolog. To porozmawiajmy trochę o tym tle, o tych slajdach, bo no, chyba nie ma nic gorszego niż taki slajd naładowany treścią, z którego prezenter czyta, też tego nie lubię. wszystko sobie tam wypunktował. No i teraz pytanie, jak robić takie slajdy, jak je przygotowywać? Czy w ogóle w momencie, kiedy przychodzi nam pomysł, no muszę zrobić prezentację, to co, to najpierw PowerPoint i jedziemy? Właśnie nie. Czy jak to powinno wyglądać? No właśnie slajdy robimy na końcu. Czyli na początku, jeżeli mam zrobić prezentację, dostaję takie zlecenie od szefa, od zespołu, czy po prostu sam sobie tak wymyśliłem, czy wymyśliłam. Tak jak mam zrobić prezentację, to nie zaczynam od slajdów. Prezentacja to w szerszym znaczeniu tego słowa to wystąpienie publiczne w mniejszym lub większym gronie. Więc jeżeli mam zrobić prezentację, to zaczynam od struktury tej prezentacji. Myślę, co tam będzie. Czy to będzie taka typowa struktura właśnie diamentu, czy może jakaś bardziej skomplikowana? W drugim kroku uzupełniam tą strukturę jakimiś ciekawymi informacjami, na przykład jakimiś wartościami dla słuchacza. Myślę, czego słuchacz może chcieć posłuchać, co będzie dla niego wartościowe, co będzie ciekawe. Później warto też się pokusić o jakieś przykłady. Jeżeli to będzie prezentacja z kodowaniem, no to wcześniej piszemy ten kodzik, tak? Piszemy kodzik, przygotowujemy przykłady. A jeżeli jest to prezentacja bez kodowania, no to jakieś liczby, statystyki, dane, które wzmocnią nasz przekaz i pokażą, że to nie jest jakaś rzecz, którą sobie dzisiaj rano wymyśliłem, wstając z łóżka, tylko jest to jakaś rzecz, która na przykład jest dowiedziona w jakichś raportach, w jakichś badaniach naukowych. I dopiero kiedy stworzymy taki bardzo szczegółowy konspekt prezentacji, czy na przykład szczegółowy scenariusz, jeżeli ktoś chce pójść o krok dalej i chce spisać to w zdanie, to dopiero po tym na samym końcu przygotowuję slajdy. Bo tak jak wcześniej wspomniałam i chciałabym to jeszcze raz podkreślić, slajdy mają wzmacniać przekaz merytoryczny, ale nie go zastępować. Więc jeżeli ja sobie wymyślę jakieś 3 porady, to niech na każdą z tych porad będzie oddzielny slajd z przykładem, albo z jakąś wizualizacją, albo z jakimś sucharem. Niektórzy też właśnie sucharami popierają swoje przykłady. Cokolwiek, co wzmocni mój przekaz merytoryczny. I tutaj myślę, że właśnie o tym warto byłoby powiedzieć. Ja o slajdach też mogę mówić godzinami, ale nie będę się tutaj bardziej zagłębiać, bo nagrałam też taki oddzielny materiał na YouTubie na ten temat. Jest takie 20-minutowe szkolenie o tym, jak robić slajdy. Po prostu podeślę Wam później po naszym dzisiejszym spotkaniu, będzie też pewnie w materiałach pod odcinkiem, bo ten temat slajdów jest bardzo interesujący, natomiast w branży IT z doświadczenia wiem, że nie jest kluczowy. Tak jakby jeżeli rozmawialibyśmy w branży marketingowej, to powiedziałabym Wam bardzo chętnie, jaką kolorystykę dobrać, jaka jest psychologia kolorów, jaka powinna być kolejność tych slajdów, albo jaki powinien być podział na slajdzie elementów. Natomiast tutaj w branży IT, no nie oszukujmy się, nie jest to rzecz priorytetowa. Slajdy fajnie, jeżeli są, fajnie, jeżeli właśnie wzmacniają ten przekaz merytoryczny, ale nie jest to must have. Natomiast jeżeli kogoś z Was to interesuje, no to mam taki dodatkowy materiał na ten temat i po prostu zachęcam, żeby się z nim zapoznać. Pięknie, no to jak jesteśmy przy materiałach, to myślę, że to jest bardzo takie istotne. No skąd ludzie mają czerpać dobrą wiedzę? No bo wiedzy na temat prezentacji jest multum. Można jakby wejść w YouTube'a, w internety i po prostu nie wyjść z tego. Ale jakie są takie rzeczy, które byś naprawdę poleciła z czystym sumieniem dla naszych widzów, gdzie warto po prostu przy to sięgnąć, żeby poprawić swoje prezentacje i swoje zdolności? Przede wszystkim ćwiczenie. Trening czyni mistrza, więc im szybciej zaczniemy występować publicznie, tym szybciej zacznie nam to dobrze wychodzić. I spójrzmy prawdzie w oczy, pierwsze wystąpienia będą do bani, tak jakby każdy kiedyś zaczynał. Jak ja bym obejrzała moje pierwsze wystąpienia sprzed 12 lat, jeżeli dobrze pamiętam, to bym się pewnie popłakała ze wstydu, patrząc na to, jak ja to robiłam. Natomiast dzięki temu teraz rzeczywiście wychodzi mi to o wiele lepiej. Więc z jednej strony tak, praktyka to po pierwsze, czyli trenować, jeszcze raz trenować. Druga rzecz, pytać o feedback. Pracujemy w branży IT, gdzie ta kultura feedbacku jest bardzo rozwinięta. Nie jest tak, że kisimy wiedzę dla siebie, ale po prostu czasem trzeba też o ten feedback zapytać. Czyli w momencie, kiedy masz prezentację w zespole, to zapytaj po tej prezentacji, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co jest do poprawy, co Was
drażniło, tak? Wszelkie takie informacje zwrotne są niezwykle ważne i jeszcze dodatkowa rzecz, trzeba wyciągać z tego wnioski, czyli nie tylko zbieramy feedback, ale też przyjmujemy ten feedback, czytamy go i staramy się w następnej prezentacji zrobić to lepiej. Jeżeli ktoś z Was bardzo się stresuje zbieraniem feedbacku takiego na żywo, że ktoś nam powie, że no, twoja prezentacja była do bani, no to nie zbierajmy tego feedbacku na żywo. To można zrobić po prostu ankietę najprostszą w Google'ach, która będzie umożliwiała naszej publiczności ocenę prezentacji w skali od 0 do 10. I naprawdę, żeby mieć 10, to trzeba być naprawdę wybitnym. To się nie oszukujmy, że tutaj akurat każdy w IT będzie bardzo analitycznie oceniał prezentację i trudno jest zdobyć 10. Ale jeżeli jesteś na 8-9, to już jesteś dobrym mówcą. Jeżeli jesteś na 5-6, masz potencjał. Jeżeli jesteś na 2-3, zastanów się, czy aby na pewno chcesz to robić. Więc tutaj warto jest zawsze pytać o feedback i z tego feedbacku czerpać i wyciągać wnioski. Dopiero w następnej kolejności postawiłabym na książki, bardzo dobre książki i dopiero później na YouTube'a, ale też na konkretne kanały. Może najpierw o tych książkach. Ja sobie przygotowałam tutaj 3 książki, położyłam sobie obok. Jesteśmy w branży IT, więc powiem o Steve'ie Jobsie. Uwaga, leci taka książka. Książka nazywa się Steve Jobs, Sztuka prezentacji. To jest książka autorstwa Carmine Gallo. Jest to osoba, która między innymi pomaga przy wystąpieniach TEDa i zawiera takie bardzo łatwo, krótko podane porady na temat tego właśnie, jak można robić prezentację na przykładzie wystąpień Steve'a Jobsa. Jak prezentował nowe produkty Apple, w jaki sposób angażował publiczność, bo on robił to naprawdę świetnie, w jaki sposób można też zadawać pytania retoryczne i też wspierać się storytellingiem. O tym akurat nie powiedzieliśmy, bo znów jest to temat rzeka, natomiast gdzieś tam ten storytelling też jest ważny i o tym też ta książka. Książka, która mówi głównie o storytellingu, to ta książka. Sławek Sobótka też w wywiadzie ją polecał. To jest Joseph Campbell, Bohater o 1000 twarzy. To jest taka troszeczkę cegła, bym powiedziała. Natomiast są tutaj takie podstawy storytellingu, takie też podstawy teoretyczne, ale też praktyczne, ale nie z czasów współczesnych, tylko bardziej z czasów starożytnych. Więc jest to taka ciekawa lektura, zupełnie nie przystaje do IT, ale tłumaczy początki, skąd ten storytelling się wziął. Co ciekawe, George Lucas, czyli autor Gwiezdnych Wojen, posługuje się tą książką, kiedy tworzył scenariusz do Gwiezdnych Wojen. Zresztą jest tutaj nawet jego rekomendacja napisane, co George Lucas myśli o tej książce. Więc storytelling tutaj. Przy czym nie jest to łatwa lektura, jest to raczej lektura taka dla osób, które lubią zagłębiać się w historię, no i lubią analizować, skąd coś się wzięło. Także może się nie wszystkim spodobać, ale myślę, że Wam się spodoba. No i trzecia ewentualnie książka lub w zasadzie zestaw książek autorstwa Nancy Duarte. O Nancy Duarte sobie wspomnieliśmy, kiedy mówiliśmy o konstrukcji prezentacji, konstrukcji pulsu. Jedną z książek, które na pewno Wam polecę jako branży IT, to Opowieści ukryte w danych. I jest tutaj mowa o tym, w jaki sposób prezentować dane, liczby, statystyki, wykresy. Jeżeli na przykład chcemy prezentować rozwój naszego produktu, no to żebyśmy potrafili to w taki sposób przekazać do biznesu, żeby oni rzeczywiście zrozumieli, o co nam chodzi. Więc tutaj jest mowa o tak zwanym właśnie storytellingu danych, ale to nie jest taki typowy storytelling, że opowiadamy historię, ale bardziej jak prezentować dane, żeby rzeczywiście przekonać drugą stronę do czegoś, tak? Żeby to nie były suche fakty, suche liczby, tylko żeby kogoś przekonać. I w ogóle wszystkie książki autorstwa Nancy Duarte to są według mnie książki godne uwagi. No i teraz dopiero przejdźmy do YouTube'a. Nancy Duarte też wielokrotnie występowała na TEDxie, więc można sobie obejrzeć jej wystąpienie na TEDxie. Z ciekawych wystąpień Amy Cuddy, też myślę, że tam są interesujące wystąpienia na temat tego, jak radzić sobie z tremą i ze stresem. No i oczywiście jeszcze jedna osoba, Anna Prończuk-Omiotek. Jej kanał na YouTubie polecamy. A tak poważnie to rzeczywiście na moim kanale jest wiele takich materiałów opartych o dane naukowe, o statystyki, o badania, które mówią o tym właśnie między innymi, jak radzić sobie z tremą, stresem. Są też wywiady z osobami, które występują publicznie od wielu, wielu lat, więc myślę, że z jednej strony można podpatrzeć ekspertów, jak występują publicznie, ale też po prostu posłuchać porad takich w pigułce, bo tam są 5-8 minutowe odcinki takie poradnikowe i dowiedzieć się więcej o wystąpieniach publicznych. Wielkie dzięki, Ania, to po prostu żyła złota, po prostu kopalnia wiedzy. Jak mówiłeś, o tym temacie byśmy mogli naprawdę gadać godzinami. Zwłaszcza myślę, że ludzie, którzy nas oglądają lub słuchają, no to mają dopiero są na początku tej drogi, więc myślę, że wspaniała przygoda Dokładnie. przed nimi. Powiedz nam proszę, gdzie można Cię znaleźć, jak się można skontaktować, jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś więcej, albo może nawet zamówić jakieś szkolenie dla swojej Przede firmy. wszystkim YouTube to jedno, tam są porady, się dzielę wiedzą zupełnie bezpłatnie. Ostatnio trochę rzadziej nagrywam, bo mam mniej czasu, ale tam jest już ponad 60 materiałów, więc zachęcam, żeby tam wskoczyć, subskrybować, dać lajka, komentarz, będzie mi mega miło. LinkedIn to też na pewno, ostatnio jestem dość aktywna na LinkedInie, bardzo polubiłam to medium, zresztą branża IT siedzi na LinkedInie, więc śmiało możecie mnie tam znaleźć. Ewentualnie można też mi napisać maila, adres to hello@annapro.pl
Ja w internecie jestem rozpoznawana jako Anna Pro, bo uczę, jak występować profesjonalnie na scenie i w online, więc może komuś się też łatwiej tak zapamięta. Super. I jeszcze na koniec ostatnie pytanie, czyli gdyby dana osoba, która to ogląda lub słucha, miałaby zapamiętać tylko jedną rzecz i wykorzystać, co by Odpowiednia to było? struktura prezentacji. To by było to, że w momencie, kiedy przygotowujesz prezentację, przygotowujesz wystąpienie publiczne, niezależnie od tego, czy to jest w zespole, czy na konferencji, stacjonarnie, czy online, odpowiednia struktura prezentacji dobrana do grupy docelowej na pewno pomoże Ci zrobić dobre wystąpienie. Super, Ania. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki również. Mega dużo wartości. To był mega dobry wywiad. Mam nadzieję, że macie dużo pytań i pamiętajcie, że jeżeli chcecie je zadać, piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Będziemy też wdzięczni za subskrypcję i udostępnienie tego odcinka, bo dzięki temu dotrzemy do większej ilości widzów, no a również możemy im pomóc, no bo ten temat był, jeśli mam nadzieję, mega pomocny. Piszcie proszę w komentarzach, co o tym myślicie, jak sobie z tym radzicie, no i dajcie znać. A żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi wywiadami i z naszymi kolejnymi gośćmi, zapraszamy Was do zapisania się do newslettera na naszej stronie nerdmanagement.newsletter, zasubskrybowanie nas i w ten sposób będziecie mogli spotykać się z nami co wtorek o godzinie 8 rano. Dokładnie tak i to wszystko na dzisiaj, więc widzimy się już za tydzień 8:00. Trzymajcie się, cześć! Cześć!